Dzisiaj opowiemy Wam, jak przechowywać i jak odświeżać, jak podgrzewać bezglutenowe i wegańskie pierogi. Wydawałoby się, że z pierogami sprawa jest prosta. Ugotowane wcześniej, przechowane w lodówce, tak sobie zwyczajnie leżą w jakiejś miseczce, w jakimś, no nie wiem, garnuszku, czymkolwiek. Wyjmujemy, rozgrzewamy wodę i wrzucamy. Z bezglutenowymi jednak jest Tak nieco się inaczej nie da. albo zupełnie inaczej. Tak się nie da, gdyż one mogą się rozpaść w trakcie gotowania i może z nich wypłynąć nadzienie, a wtedy będziemy mieli po prostu łazankę bez okrasy. Jak robić bezglutenowe i wegańskie pierogi możecie się dowiedzieć z naszych odcinków, a także z kursu online lepienia wegańskich i bezglutenowych pierogów, do którego link znajduje się tutaj nad Jaligłową. W naszych Bistro Delikatesach, sklepie internetowym, a także wśród naszych przepisów znajdziecie wiele rodzajów naszych pierogów. Oczywiście nie ruskie ze skwarkami z tofu, z soczewicą i z oliwą truflową, z ciecierzycą, szpinakiem i suszonymi pomidorami, a także kapusta i grzyby, uszka i kołduny, które pojawiły się ostatnio. Niezależnie od tego, czy kupione, czy zrobione samodzielnie w domu, na pewno warto wiedzieć, jak je przechowywać. Jeśli macie gotowe pierogi zapakowane szczelnie, to wiadomo, jak je przechowywać. Po prostu nie zdejmujemy opakowania, żeby powietrze nie dostawało się do środka i w takiej postaci wkładamy do lodówki i wyjmujemy wtedy, kiedy potrzebujemy je przygotować. Nasze pierogi nie sklejają się ze sobą dzięki temu, że po ugotowaniu zanurzyliśmy je na chwilę w oleju, który separuje je od siebie. Jeśli chcecie je przechowywać dłużej niż mówi nam data przydatności do spożycia, Która znajduje się z boku opakowania, to tak zapakowane szczelnie wkładamy w tej tacce do zamrażarnika. Muszą być zapakowane bez dostępu powietrza, gdyż inaczej ciasto zacznie obsychać i pierogi będą pękały. dlatego że w składzie ciasta jest mąka ryżowa i ona bardzo chętnie pęka. I po wyjęciu z zamrażalnika mamy dwie metody na to, w jaki sposób je podgrzać. Mirek uważa, że dużo lepiej je zostawić tak właśnie szczelnie przykryte na blacie w kuchni, aż rozmarzną, a ja zaczynam je podgrzewać, gdy są jeszcze zamrożone. Jeśli nie zjecie całych pierogów po wyjęciu z lodówki, część chcecie zamrozić, także zapakujcie je szczelnie. U nas sprawdza się najbardziej zwykły woreczek. Taki zwykły, śniadaniowy, troszeczkę większy, żeby po włożeniu pierogów było jeszcze miejsce na to, żeby szczelnie zawiązać woreczek. Czyli wyjmujemy pierogi z tacki, przekładamy je do woreczka razem ze skwarkami. Wystarczy. Zawijamy, a nawet zawiązujemy, żeby nie dostało się tam więcej powietrza, żeby one nie popękały, bo naprawdę nawet w zamrażarce mogą popękać. I wkładam do zamrażarki, z której wyjmuję inne wcześniej zamrożone pierogi, żeby Wam pokazać, jak w łatwy sposób da radę je przygotować. Włączamy palnik. Nalewamy odrobinę oliwy na dno, żeby mieć jeszcze większą pewność, że pierogi nie przykleją się do spodu patelni. I możemy, jak już się lekko oliwa podgrzała, wlać kilka łyżek wody. Przekładamy pierogi. Szybciusieńko przykrywamy je pokrywką, żeby woda nie parowała, żeby tam się wytworzyła para, która pięknie rozgrzeje ciasto. Zmniejszamy także moc palnika, żeby one się nie przypalały. W trakcie podgrzewania, jeżeli widzimy, że tłuszcz zaczyna strzelać, to znaczy, że tam jest za mało wody, więc można jej trochę dolać. Oczywiście możecie te pierogi również spróbować podgrzać w gotującej się wodzie. Niemniej jednak trzeba mieć wprawę i trzeba być bardzo czujnym, ponieważ bezglutenowe ciasto, bez jajka, czyli ciasto wegańskie, może się Wam rozpłynąć. Najlepiej takie pierogi, jeśli nie chcecie robić tego na patelni, możecie podgrzać na parze. Jeśli macie piekarnik parowy, to ok, ale wtedy w piekarniku parowym podgrzewamy dużą ilość, bo to się opłaca. Jeśli nie, to zabieramy się za podgrzanie w garnku z sitkiem. Trochę wody na spód, żeby mogła wytworzyć się para. Na wierzch w sitku układamy tak, żeby się nie stykały pierożki, uszka, cokolwiek. No właśnie, dzisiaj podgrzejemy na Waszych oczach kołduny. Włączamy pod garnkiem palnik
i czekamy, aż woda się zagotuje. W trakcie gotowania możemy ze 2 razy spróbować przekręcić te pierogi. Proszę bardzo, para już jest, uszka się gotują. Tak naprawdę nie uszka, tylko kołduny. One różnią się farszem. Na zewnątrz wyglądają tak samo. Na szczęście mamy etykiety, które mówią o tym, co jest w środku. Jeśli podobają Wam się takie nasze poradniki, możecie ten odcinek polubić, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Tam na dole jest dzwoneczek, który jak naciśniecie i do którego jak włączycie wszystkie powiadomienia, zawsze dostaniecie informację o tym, że coś nowego wydarzyło się w niedzielę o 18:30 na naszym kanale bezglutenowym i wegańskim. Komentujcie, zadawajcie pytania na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku, zawsze odpowiemy. Inspirujcie nas do nowych rzeczy. Pamiętajcie, że mamy odcinki w języku angielskim, a jak lubicie książki, polecamy Wam naszą ostatnią. Tutaj w niej też jest przepis na pierogi i to na te z soczewicą i z oliwą truflową. Jeden przepis na tydzień, także niewiele, a po roku macie 52 nowe przygody kulinarne za sobą. Pierogi są już zrobione i jeżeli jesteście miłośnikami takich ugotowanych, To jest odpowiedni moment, żeby je zdjąć. Natomiast jeśli lubicie takie chrupiące, rumiane z przysmażone, przysmażoną skórką jak ja, trzeba jeszcze podkręcić palnik i chwilę poczekać. I jeśli są to pierogi nieruskie, to w ich opakowaniu znajdują się skwarki z wędzonego tofu i to jest idealny moment, jedyny, w którym można je dodać. Nie dodawać ich wcześniej, bo się spalą, dodajmy je teraz. a poza tym, jak zaczynamy podsmażać pierogi, wtedy zdejmujemy przykrywkę. Nie ma już potrzeby, żeby ta przykrywka przykrywała pierogi. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Pierogi pyszne, usmażone, zaraz będziemy je jeść, a tutaj zobaczcie, ugotowały nam się kołduny, zalejemy je bulionem i też możemy je zjeść. Smacznego I na zdrowie.